Ujawniamy ukryte motywy. Odsłaniamy fakty, teorie i tajemnice. Od odcisków palców po nagrania z kamer. Zbrodnie zapomniane przez czas, ale nie przez nas. Kryminalne opowieści zabiorą cię w mroczną podróż w głąb ludzkiego umysłu, gdzie rodzi się zbrodnia. Andy Polański zaprasza. Około godziny 4:40 rano 10 stycznia 2004 roku 30-letni przedsiębiorca IT Daniel Linde otworzył drzwi do swojej sypialni po cichym pukaniu. W tej samej chwili padł strzał. Daniel upadł na podłogę, ciężko ranny. 2 godziny później odkryto, że jego sąsiadka i jednocześnie współpracowniczka Aleksandra Fosmo również została postrzelona. Znaleziono ją martwą w łóżku. Zamordowana kobieta była żoną pastora lokalnego kościoła zielonoświątkowego Helge Fosmo. Oficjalne dane mówią, że jedynie 3 na 10 Szwedów deklaruje jakąkolwiek wiarę, a tylko 1 na 10 uznaje religię za ważną w codziennym życiu. Kościół luterański, czyli Kościół Szwecji, był religią państwową aż do roku 2000. Do dziś należy do niego około 6 milionów obywateli, co stanowi mniej więcej 60% populacji. Taki wysoki odsetek członków wynika m.in. z tego, że aż do 1996 roku wszystkie nowonarodzone dzieci, których choć jeden rodzic należał do Kościoła Szwecji, automatycznie stawały się jego członkami. Najnowsze badania pokazują jednak, że tylko około 15% członków Kościoła Szwecji naprawdę wierzy w Jezusa Chrystusa. Wielu ludzi uczestniczy w nabożeństwach z przyzwyczajenia lub powodów kulturowych, chrzty, śluby, święta, ale na co dzień nie praktykują wiary. Warto o tym pamiętać, bo właśnie w takim świeckim kraju, w sercu religijnej wspólnoty, doszło do morderstwa, w którego centrum stanął pastor. I to wystarczyło, by media w całej Szwecji oszalały. A wszystko zaczęło się 12 lat wcześniej, w 1992 roku. 26-letnia kobieta o imieniu Ousa została zmuszona do opuszczenia swojego stanowiska w kościele zielonoświątkowym w Uppsali. Ruch zielonoświątkowy w Szwecji to wspólnota protestancka, która pojawiła się w kraju w 1906 roku. To największe w Szwecji wyznanie chrześcijańskie poza kościołem luterańskim. Frekwencja na nabożeństwach wśród zielonoświątkowców jest znacznie wyższa niż w kościele Szwecji, mimo że liczba członków jest dużo mniejsza. Ousa została w Uppsali oskarżona o niewłaściwe relacje z młodzieżą z parafii i musiała odejść. Szukając nowego miejsca, trafia do małej wioski Knudby, gdzie działa stary kościół zielonoświątkowy z niewielką, ale bardzo gorliwą wspólnotą wiernych. Zamieszkała w domu państwa Waldo, którzy mieli 16-letniego syna Patryka. Rodzina była głęboko wierząca, razem chodzili do kościoła i spędzali niemal cały wolny czas na modlitwach. Rok później Ousa zostaje pastorką tamtejszej kongregacji, jedną z nielicznych kobiet pełniących tę funkcję w całym szwedzkim ruchu zielonoświątkowym. Po 5 latach jej służby jej nazwisko zaczęło być znane także poza Knudby. Zyskała reputację nowoczesnej, charyzmatycznej duchownej. Wprowadzała nowe idee, zachęcała wiernych do nauki o Jezusie i organizowała szkołę biblijną dla młodzieży. Starszym członkom parafii nie zawsze się to podobało, wielu z nich odeszło, ale w ich miejsce zaczęli przyjeżdżać młodzi chrześcijanie z całej Szwecji. Byli zafascynowani jej stylem, charyzmą i duchowością. Ousa podróżowała po całym kraju, głosząc kazania i rekrutując nowych członków do swojej wspólnoty w Knudby. Właśnie podczas jednej z takich podróży spotkała 2 ludzi, którzy odegrało kluczową rolę w tej historii. Helge Fosmo i Sarę Svensson. Oboje byli zachwyceni naukami Ousy i postanowili poświęcić jej swoje życie. Helge przeprowadził się do Knudby wraz ze swoją żoną Helen i 2 dzieci, by zostać pastorem. Sara dołączyła do wspólnoty 2 lata później.
Ousa odnosiła sukcesy zawodowe, ale znalazła też miłość u Patryka, 10 lat młodszego od niej chłopaka, u którego mieszkała po przeprowadzce do Knutby. Pobrali się w 1994 roku, gdy Patryk skończył 18 lat. 5 lat później, w 1999, Ousa ogłosiła swoje zaręczyny z Jezusem. Podczas uroczystości w kościele nazwano ją oblubienicą Chrystusa. To ważny szczegół. Jednym z powodów, dla których Sara przeprowadziła się do Knutby, było pragnienie ochrony Ousy przed diabłem. Sara i Helge zbliżyli się do siebie, gdy wspólnie działali w misji obrony oblubienicy Chrystusa przed złem. Pewnego razu oboje zachorowali na grypę, dokładnie w tym samym czasie. Musieli leżeć w łóżku przez 40 dni. Tak, 40. W oczach wspólnoty było to oczywiście znakiem od Boga. Sara i Helge byli wybrani. Boży strażnicy mający ochronić oblubienicę Chrystusa Ousę przed szatanem. W tym samym czasie młodsza siostra Ousy, Aleksandra, właśnie ukończyła szkołę średnią. Był rok 1999. Przeprowadziła się do Knutby, by być bliżej siostry i tamtejszego kościoła. Wkrótce zakochała się w mężczyźnie o imieniu Aleksander, z którym zamieszkała w jednym z domów w wiosce. Ousa i Helge pracowali razem jako pastorzy. Byli bliskimi współpracownikami i z czasem stali się również przyjaciółmi. Pewnego wieczoru, gdy zostali w kościele dłużej niż zwykle, Helge zwierzył się Ousie, że jego żona Helen cierpi na depresję. Razem próbowali zrozumieć, co to znaczy w świetle ich wiary. Doszli do wniosku, że depresja musi być dziełem diabła. Postanowili więc zrobić wszystko, by uwolnić Helen od zła, które w niej zamieszkało. Śniło mu się, że Helen nie zdołała wypędzić diabła ze swojego ciała i że umarła w wannie. Kiedy o tym mówił, zaczął niekontrolowanie płakać. Powtarzał, że nie potrafi jej uratować. W kolejnych tygodniach wielokrotnie dzielił się tym snem z wiernymi podczas spotkań w kościele, aż w końcu 18 grudnia 1999 roku jego sen się spełnił. Helen została znaleziona martwa w wannie ich domu. Cała wspólnota była poruszona. Dla wiernych było oczywiste. Helge ma szczególną więź z Bogiem, skoro potrafi przewidzieć działanie zła. W ciele Helen znaleziono śmiertelną dawkę środków przeciwbólowych. Wezwano policję, by zbadała okoliczności jej śmierci. Na miejscu funkcjonariusze zauważyli, że wanna została dokładnie wyszorowana, a ślady krwi na kafelkach zniknęły. Mimo to już po tygodniu śledztwo zamknięto, uznając śmierć Helen za samobójstwo. Po śmierci Helen do domu pastora wprowadziła się Aleksandra, by pomóc w opiece nad trójką jego dzieci. Niedługo później Helge i Aleksandra, młodsza siostra Ousy, ogłosili, że zamierzają się pobrać. Nowe życie w Knutby rozpoczęło się od tragedii. Wszyscy nadal byli głęboko zaangażowani w działalność Kościoła i w przekonanie, że Ousa jest oblubienicą Chrystusa. Sara i Ousa również zbliżyły się do siebie. Z czasem Sara przeprowadziła się do domu Ousy, by, jak mówiła, chronić się przed złem. Jej pozycja w hierarchii wspólnoty rosła z dnia na dzień. Dla wielu była kimś wyjątkowym, duchową strażniczką. Dla Sary, która przez całe życie szukała bezpieczeństwa i miłości, to miało ogromne znaczenie. Ousa stała się dla niej kimś więcej niż tylko przywódczynią. Była jak matka. Sara miała trudne dzieciństwo, była chorowita, często przebywała w szpitalu. Z powodu poważnych alergii pokarmowych mogła jeść tylko mięso, ziemniaki, ryż, maliny i jagody. Dorastała w małej miejscowości Småland na południu Szwecji. Jej rodzice byli już w podeszłym wieku, a ona była ich jedynym dzieckiem. Ojciec pracował poza domem, matka zajmowała się córką. Były ze sobą bardzo blisko. Kiedy Sara miała 11 lat, jej matka zmarła na raka. Dziewczynka musiała przejąć wiele obowiązków w domu. Z czasem rozwinęło się u niej silne zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Wszystko wokół musiało być idealnie czyste, poukładane, bez najmniejszego chaosu. W wieku nastoletnim Sara zaczęła zadawać sobie pytania o sens życia. Szukając odpowiedzi i ukojenia, zwróciła się ku Kościołowi. Tam znalazła to, czego brakowało jej w domu: poczucie wspólnoty, akceptację i uwagę.
Później w rozmowach z policją przyznała, że nigdy nie miała okazji naprawdę opłakać matki. Od tamtej pory towarzyszył jej nieustanny lęk przed odrzuceniem. Po ukończeniu szkoły średniej Sara zapisała się do szkoły biblijnej o nazwie Livecraft, co można przetłumaczyć jako siła życia. Zajęcia odbywały się w małym miasteczku Herbie. To właśnie tam po raz pierwszy spotkała Ousę Waldo, kobietę, którą świat poznał później jako oblubienicę Chrystusa. Podczas jednej ze swoich podróży rekrutacyjnych i ewangelizacyjnych po Szwecji Ousa wygłaszała kazania i przyciągała do siebie nowych wiernych. Sara była zafascynowana jej charyzmą. Po odbyciu stażu w kościele w Knutby i ukończeniu tamtejszej szkoły biblijnej postanowiła przeprowadzić się do tej wspólnoty na stałe. Szybko zdobyła zaufanie pozostałych członków zboru. Wielu twierdziło, że Sara ma szczególne połączenie z Bogiem i że to właśnie dlatego została wybrana, by obronić oblubienicę Chrystusa przed szatanem. W 1999 roku zaręczyła się z mężczyzną z kongregacji, choć w głębi duszy czuła, że to nie jest właściwa osoba. Mimo wątpliwości wyszła za niego w sierpniu 2000 roku. Na początku 2001 roku pastor Helge Fossmo trafił do szpitala. Doświadczał krótkotrwałej ślepoty, silnych bólów brzucha i utraty słuchu. Lekarze uznali, że to objawy stresów. Sam Helge jednak wierzył, że to działanie diabła. Po powrocie do Knutby zauważył, że gdy Sara była w pobliżu, wszystkie objawy ustępowały. Zaczęli więc spędzać ze sobą coraz więcej czasu, aż pewnej nocy przekroczyli granicę przyjaźni. Nikt niczego nie podejrzewał, w końcu oboje byli świeżo po ślubie, ale ich potajemny związek z każdym dniem stawał się coraz silniejszy. Helge zwierzył się Sarze, że znowu ma sny. Sny o Aleksandrze, takie same, jakie śniły mu się przed śmiercią jego pierwszej żony, Helen. Był przekonany, że Bóg wkrótce wezwie Aleksandrę do siebie. W maju 2001 roku małżeństwo Sary się rozpadło. Przeprowadziła się do domu Helge i Aleksandry oficjalnie po to, by pomagać przy dzieciach. W rzeczywistości Helge powiedział jej, że potrzebuje jej blisko siebie, aby razem walczyć z diabłem. W tym czasie pastor coraz częściej mówił w kazaniach o seksie. Twierdził, że to boska energia, która może uzdrawiać duszę i ciało. Niedługo po wprowadzeniu się Sary do domu Aleksandra została przeniesiona do pokoju gościnnego, a Sara zajęła jej miejsce w małżeńskim łożu. Helge i Sara współżyli nieustannie, jak mówił, dla uzdrowienia ciała i duszy. Sara później zeznała, że nie wychodziła z domu przez jakieś 1,5 roku. Za każdym razem, gdy opuszczała pokój, Helge dostawał drgawek i mówił, że diabeł go znowu atakuje. Wtedy musiała do niego wrócić. Jak później opowiada, spaliśmy ze sobą niemal bez przerwy. Jak jego żona mogła to zaakceptować? Częściowo dlatego, że w tej wspólnocie kobiety miały być całkowicie posłuszne swoim mężom. Nie wolno im było podważać decyzji mężczyzny w żadnej sprawie. Taka była ich nowoczesna wizja życia w wierze. Pewnego dnia Sara otworzyła się przed Helge. Powiedziała mu, że od dawna wątpi w to, czy Ousa naprawdę jest oblubienicą Chrystusa. Tłumaczyła, że przez całe życie słyszała, iż Bóg kocha wszystkich jednakowo, a tu widzi kobietę, która dostaje od Boga specjalne względy. To wydawało się jej niesprawiedliwe. Sama Sara później nazwała te swoje myśli największym błędem, bo gdy tylko wrócili do kościoła, Helge opowiedział Ousie, co usłyszał, i wtedy wszystko się zmieniło. Wspólnota, która wcześniej widziała w Sarze opiekunkę oblubienicy, nagle uznała ją za grzesznicę. Wiedzieli o jej relacji z pastorem od dawna, ale dopiero teraz oficjalnie ją potępili. Sara nie mogła już być z Helge. Ale zamiast kazać jej się wyprowadzić, postanowili, że zostanie w jego pokoju jako jego kusicielka. To miała być kara. Miała błagać go o bliskość, a on miał jej odmawiać. Członkowie wspólnoty nie mogli się do niej odzywać. Sara była izolowana. Jeśli Helge i Aleksandra mieli gości, Sara musiała zamknąć się w pokoju i nie rozmawiać z nikim. Jedyną osobą, z którą mogła mieć kontakty, był Helge.
W tym okresie, jak później zeznała, złamał ją całkowicie, a potem odbudował na nowo. Potrafił mówić jej, że jest bezwartościowa, że opętał ją diabeł, a chwilę później z czułością nazywać ją piękną i kochać się z nią. To był klasyczny przykład psychicznego zniewolenia. Od czasu śmierci matki Sara panicznie bała się porzucenia. Knutby to właśnie ją spotkało. Odrzucenie przez ludzi, których kochała. Tych, dla których żyła. Bez Kościoła i Boga nie miała nic, a jedyną osobą, z którą rozmawiała ciągle był Helge. Jej obsesją stało się odzyskanie łaski, przebaczenie Boga i dawnej pozycji wśród wiernych. I wtedy w jej umyśle zaczęło kiełkować nowe przekonanie. Może musi zrobić coś wyjątkowego, by zasłużyć na odkupienie. W późniejszym procesie sądowym fragmenty jej dziennika stały się częścią materiału dowodowego. Zapisała w nim: popełniłam grzech tak wielki, że nie mam już prawa żyć jak zwykły człowiek. Muszę nauczyć się posłuszeństwa wobec Helge. Muszę zrobić wszystko, by zasłużyć na przebaczenie. Rok później Helge zakochał się w kolejnej kobiecie, Annette Lind, członkini wspólnoty. Annette była żoną Daniela i siostrą Patryka, męża Ousy. Pastor Helge i Annette rozpoczęli tajemny romans, a wkrótce potem Helge zaczął planować, jak pozbyć się swojej drugiej żony Aleksandry. Pewnej nocy, gdy był sam z Sarą, zapytał ją: czy mogłabyś zabić człowieka, jeśli to byłaby wola Boga? Sara odpowiedziała: nie. Ale po kilku dniach wrócili do tej rozmowy. Powiedziała, że jeśli naprawdę byłaby to wola Boga, jeśli tylko w ten sposób mogłaby odzyskać przebaczenie, być może by to zrobiła. Wkrótce potem zaczęła dostawać anonimowe wiadomości na telefon. Była przekonana, że to Bóg do niej pisze. Teksty były zagadkowe, często nielogiczne. Niektóre słowa powtarzały się bez sensu, ale przekaz był jeden. Musi zrobić to, co do niej należy. Sara była przerażona i zdezorientowana. Zwróciła się więc o pomoc do Helge, bo tylko z nim mogła rozmawiać. Pomógł jej zinterpretować wolę Boga i wkrótce stało się jasne. Bóg chce, by Sara zabiła Aleksandrę oraz męża Annette, Daniela. Sara nie była osobą skłonną do przemocy. Wierzyła, że Bóg jest dobry i nie pragnie śmierci nikogo. Nie mogła zrozumieć, jak to możliwe, by Bóg kazał jej zabijać. Jedna z wiadomości, które wtedy dostała, brzmiała: pierwsza musi zginąć, druga możesz z miłości. Dla Sary był to bezpośredni boski rozkaz. Nie wiedziała, że w rzeczywistości SMS-y wysyła ktoś inny, pastor Helge Fossmo, podszywając się pod głos Boga i sterując jej działaniami. W praktyce wiadomość miała konkretny sens. Pierwsza odnosiła się do Aleksandry Fossmo, pierwszej osoby na liście, żony Helge. Druga to Daniel Linde, mąż Annette Lind, kochanki pastora. W ten sposób Helge pozornie przekazał wolę Boga. Najpierw musi zginąć żona, bezwarunkowy nakaz, pierwsza musi zginąć, a potem ewentualnie można pozbyć się kogoś jeszcze. Z miłości, czyli z pobudek rzekomego dobra dla innej osoby. Czyli druga, możesz z miłości. Był to jednak wyrachowany, manipulacyjny komunikat. Helge wykorzystywał wiarę i poczucie winy Sary, by uczynić z niej narzędzie swoich planów. W jej umyśle wiadomość rozdzielała zadania na dwa: jedno obowiązkowe, bezdyskusyjne i drugie dobrowolne, które miało być przedstawione jako akt miłości i poświęcenia. Sara była zdesperowana, by wrócić do łask wspólnoty. Wierzyła, że tylko coś wielkiego może ją oczyścić. W swojej pomylonej logice uznała, że te wiadomości naprawdę pochodzą od Boga. 8 listopada 2003 roku postanowiła działać. Kiedy Aleksandra spała, Sara weszła do jej sypialni z młotkiem. Podniosła go, by uderzyć, ale Aleksandra obudziła się. Zaskoczona zapytała, co Sara robi w jej pokoju. Sara szybko wymyśliła wymówkę. Powiedziała, że pomyliła pokoje i chciała tylko wziąć pastę do zębów z szafki nocnej. Aleksandra uwierzyła. Odwróciła się i zasnęła ponownie.
Godzinę później Sara wróciła. Tym razem uderzyła ją młotkiem kilka razy w głowę. Aleksandra zdołała jednak wyrwać narzędzie z jej rąk i uciekła na korytarz. Zabrała telefon i okulary, po czym zadzwoniła po pomoc do Helge. Ten, jak się okazało, właśnie wracał samochodem z pobliskiej stacji benzynowej, gdzie spotkał się z Annette. Kiedy dotarł do domu, kazał Sarze wrócić do swojego pokoju. Aleksandrę przeniesiono do sąsiadów, by udzielić jej pomocy. Nie wezwano policji, nie zabrano jej do szpitala. Całe zdarzenie zostało zamiecione pod dywan. Następnego dnia Helge powiedział Sarze, że nie jest już mile widziana w Knutby. O 5:30 rano wsiadła w autobus i wróciła do domu ojca w Smoland. I to właśnie w tym momencie zaczyna się coś, co do dziś budzi gniew i bezsilność. Nikt, ani jeden członek wspólnoty nie powiedział policji ani słowa o tym, co wydarzyło się. Nawet wtedy, gdy funkcjonariusze pytali o relacje między Sarą a Aleksandrą. Dopiero 2 tygodnie później, gdy śledczy odkryli romans Helge z Annette, ludzie zaczęli mówić. I wtedy pojawiło się pytanie, które wciąż powraca. Co by było, gdyby zareagowano wcześniej? Gdyby ktoś powiedział prawdę po pierwszym ataku? Być może Aleksandra wciąż by żyła. Podczas 2 miesięcy, które Sara spędziła u ojca w Smoland, wymieniła z Helge ponad 2200 wiadomości i rozmów telefonicznych. Nie mogła pogodzić się z tym, że nie zdołała wypełnić misji od Boga. To właśnie wtedy w tych rozmowach zaczęli snuć kolejne plany. Sara była gotowa zrobić wszystko, by dokończyć misję. Po nieudanym ataku zaproponowała, że może podpalić sypialnię Aleksandry. Helge odrzucił ten pomysł, nie chciał, by jego dom spłonął. Zaproponował coś innego – broń. Sara była przerażona. Nie chciała, by ktokolwiek cierpiał, ale Helge przekonywał ją, że jeśli to wola Boga, to musi znaleźć sposób. Pistolet wydawał się szybki i bezbolesny. Problem w tym, że w Szwecji prawo dotyczące broni jest wyjątkowo surowe. Zdobycie pistoletu graniczy z cudem. Sara nie miała pojęcia, gdzie go szukać. Zaczęła więc pytać przypadkowych ludzi w małych miasteczkach w rodzinnej prowincji Smoland. Kiedy nikt nie potrafił jej pomóc, przeniosła poszukiwania do większego miasta, Jönköping, tam również bez skutku. Nie zrażając się, 18 grudnia pojechała do Sztokholmu. Na dworcu centralnym zaczepiła mężczyznę kręcącego się po okolicy. Zgodził się jej pomóc za 10 000 koron. Za amunicję zażądał dodatkowych 5 000 z góry. Sara zapłaciła 15 000 koron. Mężczyzna obiecał wrócić z bronią za kilka godzin. Czekała długo, aż do zmroku. W końcu zrozumiała, że została oszukana. Ale nie zniechęciło to jej. 9 dni później, 27 grudnia, spróbowała ponownie. Tym razem podeszła do innego mężczyzny w centrum miasta i zapytała, czy może zdobyć broń. Zażądał 10 000 koron z góry i zapewnił, że następnego dnia wróci z pistoletem. Sara zapłaciła. Kiedy spotkali się dzień później, mężczyzna faktycznie przyniósł broń i amunicję. Była tak zaskoczona, że od razu schowała pistolet do torebki i wróciła do domu. Dopiero tam przyjrzała mu się dokładnie. Nie znała się na broni, nigdy wcześniej nie widziała jej na żywo. Szybko zorientowała się, że coś jest nie tak. Lufa była zablokowana, a naboje nawet nie pasowały do magazynka. Wróciła więc na miejsce, gdzie spotkała handlarza, ale ślad po nim zaginął. Rozczarowana oddała bezużyteczny pistolet przypadkowemu mężczyźnie, który, jak uznała, może bardziej go będzie potrzebował. Nie trudno wyobrazić sobie, jak to wyglądało. Delikatna, drobna blondynka o dziecięcej twarzy, błąkająca się po centrum Sztokholmu w poszukiwaniu broni. Widok niemal surrealistyczny. Choć była bliska rezygnacji, zdecydowała się spróbować po raz 3. Tym razem skutecznie. 2 miesiące po nieudanym ataku młotkiem Sara wróciła do Knutby. Była zdeterminowana, by dokończyć misję, którą, jak wierzyła, zlecił jej Bóg. Tym razem miała ze sobą rewolwer. Zatrzymała samochód niedaleko domu Fosmu, nałożyła prowizoryczną maskę, cienką skarpetę z wyciętymi otworami na oczy. Przez chwilę zawahała się. Wyjęła telefon i zadzwoniła do Helge.
Czy jeśli to zrobię, jeśli zabiję Aleksandra i Daniela, to Bóg mi przebaczy? Zapytała. Helge bez wahania odpowiedział, że tak. Zaledwie kilka sekund po zakończeniu rozmowy przyszedł SMS o treści: drzwi do pralni są otwarte. Sara weszła do środka przez niezamknięte drzwi. Powoli wspięła się po schodach, myśląc w duchu: to mój obowiązek. Aleksandra spała z powrotem w sypialni małżeńskiej po tym, jak Helge przywrócił ją na swoje miejsce. Był wczesny ranek 10 stycznia 2004 roku. Kobieta leżała na lewym boku, śpiąc spokojnie. Sara rozejrzała się po pokoju, upewniając się, że żadne z dzieci Helge nie jest świadkiem tego, co zaraz się stanie. Stanęła u stóp łóżka, wycelowała broń w górną część ciała Aleksandry i pociągnęła za spust. Kiedy nie zobaczyła żadnej reakcji, podeszła bliżej na lewą stronę łóżka i oddała 2 kolejne strzały, tym razem w głowę. Aleksandra nie poruszyła się. Sara odczekała kilka minut, po czym podeszła bliżej. Zobaczyła krew spływającą z rany. Wyszła z pokoju, ale ogarnęła ją panika. Miała wrażenie, że nie wypełniła jeszcze woli Boga. Wróciła więc do sypialni po raz drugi. Teraz widziała już krew na podłodze pod łóżkiem. Uznała, że misja została zakończona. Opuściła dom i wyszła. Kilkaset metrów dalej zatrzymała się przed domem Annette i Daniela Linde. Zadzwoniła do Helge. Ten powiedział jej tylko: kontynuuj. Sara przeładowała rewolwer. Weszła do środka. Daniel był sam w sypialni, gdy usłyszał ciche pukanie do drzwi. Półprzytomny wstał i otworzył. Zobaczył przed sobą niską postać w masce z otworami na oczy. Chwilę później rozległ się huk. Pierwsza kula trafiła go w prawą stronę klatki piersiowej. Roztrzaskała łopatkę i spowodowała zapadnięcie płuca. Druga przebiła policzek, zniszczyła zęby i szczękę. Cudem przeżył. Jak później zeznał, na początku nie rozumiał, że został postrzelony. Poczułem tylko, że z ust płynie mi krew. Udało mi się sięgnąć po telefon i wykręcić numer 112. Kula wciąż tkwi w jego ciele. Lekarze uznali, że jej usunięcie byłoby zbyt ryzykowne. Sara po całym zdarzeniu uciekła tylnymi drzwiami, wsiadła do samochodu i ruszyła w 3-godzinną drogę powrotną do domu ojca w Smoland. Po drodze wyrzuciła rewolwer z mostu do rzeki. Śledczy, którzy przybyli na miejsce, odnaleźli odciski małego kobiecego buta. Szybko powiązano trop z dawną członkinią wspólnoty, Sarą Svensson. Policja przesłuchała Helge, Annette i innych członków kościoła. Wszyscy wspominali jej imię. Tego samego dnia Sarę zatrzymano. Podczas pierwszego przesłuchania wszystkiemu zaprzeczyła, jednak po krótkim czasie zaczęła mówić. Przyznała, że to ona strzelała do Aleksandry i do Daniela. Podkreślała jednak, że nikt jej tego nie kazał, że zrobiła to sama, z własnej woli, dla Boga. Ta nadgorliwa szczerość natychmiast wzbudziła podejrzenie śledczych. Postanowili objąć Helge, Åse i Annette obserwacją. Dzięki decyzji o założeniu podsłuchu policja szybko odkryła, że Helge pozostawał w romansie z Annette Linde, żoną postrzelonego Daniela. Śledczy słyszeli ich rozmowy telefoniczne, dzwonili do siebie po kilkanaście razy dziennie. Sara była opiekunką dzieci w domu pastora. Mieszkała z rodziną Fossmów i przez wiele miesięcy pełniła rolę nie tylko niani, ale i duchowej uczennicy, całkowicie podporządkowanej Helge. Była od niego młodsza o 10 lat, naiwna, wrażliwa, szukająca sensu i miłości, której nigdy wcześniej nie doświadczyła. 2 tygodnie po jej aresztowaniu zatrzymano również samego Helge oraz żonę Daniela, Annette. Podsłuch ujawnił, że byli kochankami. Oboje zostali oskarżeni o podżeganie do morderstwa i usiłowanie morderstwa. Annette zwolniono po 2 tygodniach, nigdy nie postawiono jej żadnych zarzutów. Policja zdołała odtworzyć usunięte wiadomości z telefonów Sary i Helge. W noc morderstwa wysłali do siebie 18 SMS-ów i rozmawiali 10 razy. Wszystkie wiadomości, które Sara uważała za głos Boga, pochodziły z telefonów Helge, ukrytych przed wszystkimi. To odkrycie było kluczowe.
Dowiodło, że tak zwany głos Boga był w rzeczywistości głosem pastora, który przez miesiące sterował jej każdym krokiem, osaczał ją, kontrolował, wmawiał winę i rozdawał przebaczenia, którego sam był źródłem. Kiedy wyszło na jaw, że Helge, duchowy przywódca, filar ich wspólnoty, miał romans, wierni odwrócili się od niego. Po raz pierwszy zaczęli mówić prawdę i współpracować z policją. Zeznania członków kościoła, przesłuchania pozostałych pastorów oraz treść odzyskanych wiadomości ułożyły się w jeden przerażająco spójny obraz. Nie było już wątpliwości, to Helge Fossmo był inicjatorem wszystkiego. Mężczyzna, którego wierni uważali za pośrednika Boga, okazał się cynicznym manipulatorem, który użył religii do zaspokojenia własnych pragnień. Podczas śledztwa ponownie powrócił temat śmierci jego pierwszej żony, Helene Fossmo. W chwili śmierci miała ranę z tyłu głowy i wysokie stężenie środków przeciwbólowych we krwi. Wanna, w której ją znaleziono, była dokładnie wyszorowana, a ślady krwi usunięte. Wraz z odkryciem zbrodni na Aleksandrze policja wznowiła również tamto postępowanie. Helge został ostatecznie oskarżony o zabójstwo pierwszej żony Helen, a także o podżeganie do morderstwa Aleksandry i usiłowanie zabójstwa Daniela. Nie udało się jednak udowodnić mu winy w sprawie Helen. Zbyt wiele śladów zniknęło, zbyt wiele dowodów zostało zniszczonych. Podczas procesu Sara złożyła szczegółowe zeznania. Opisała, jak przez miesiące otrzymywała anonimowe wiadomości, które, jak sądziły, pochodziły od Boga, a w rzeczywistości wysyłał je Helge. Jej słowa potwierdziły odzyskane SMS-y, które stały się kluczowym dowodem w sprawie. 30 lipca 2004 roku zapadł wyrok. Helge Fossmo został skazany na dożywotnie więzienie. Sara Svensson, kobieta, która pociągnęła za spust, trafiła na oddział zamkniętej psychiatrii pod opiekę sądową i z obowiązkiem regularnych badań decydujących o ewentualnym zwolnieniu. Prasa nazwała ją kobietą, którą pastor doprowadził do obłędu. Przez 7 lat przebywała w zakładzie psychiatrycznym. Została zwolniona w 2011 roku. Nigdy nie udzieliła publicznego wywiadu. W 2014 roku jej opiekun powiedział w rozmowie z chrześcijańskim portalem, że Sara radzi sobie całkiem dobrze. Ma pracę, mieszkanie, przyjaciół i spokojne życie. Po latach ciszy stała się symbolem tego, jak łatwo można złamać człowieka w imię ślepej wiary. A co z pastorem Helge Fossmo? Człowiekiem, który przez lata głosił zbawienie, a sam pogrążył się w grzechu manipulacji i zdrady. Więzienie nie powstrzymało go przed kolejnymi romansami. 2 lata po wyroku ożenił się ponownie. Małżeństwo trwało 10 lat, do rozwodu w 2016. W roku 2017 jedna z pracownic więzienia została zwolniona, gdy odkryto, że również miała z nim romans. Trudno w to uwierzyć, nawet za kratami Helge nie przestał kontrolować i uwodzić kobiet. Do dziś pozostaje w więzieniu. Większość tej historii krąży wokół jednej osoby, pastora, który wykorzystał wiarę innych do zaspokojenia własnych pragnień. Ale zanim zakończymy, warto przypomnieć, kim była ofiara Aleksandra Fossmo z domu w Wingström. Urodziła się 27 maja 1980 roku. Była najmłodsza z 4 rodzeństwa. Jej starsze siostry Karina, Ousa i Anna były od niej o ponad 10 lat starsze. Wychowywała się z matką i ojczymem. Ojciec odszedł wkrótce po jej narodzinach. Po ukończeniu szkoły średniej w czerwcu 1999 roku przeniosła się do Uppsali, gdzie rozpoczęła pracę w firmie informatycznej należącej do Daniela Linde. To ten sam mężczyzna, który później przeżył postrzał. Zaledwie 5 miesięcy później, po śmierci pierwszej żony Helge, Aleksandra przeprowadziła się do jego domu. Po 11 miesiącach została jego drugą żoną. Miała wtedy zaledwie 20 lat. 3 lata później Helge miał już 2 romanse i zaczął planować jej śmierć.
Kiedy została brutalnie pobita młotkiem, nikt ze wspólnoty nie pośpieszył jej z pomocą. Nawet jej własna siostra Ousa, uważana za oblubienicę Chrystusa. Cały Kościół milczał również wtedy, gdy pierwsza żona pastora zginęła w tajemniczych okolicznościach. Aleksandra Fosmo nie miała szans. Młoda kobieta, oddana wierze, zginęła w świecie, w którym Bóg został użyty jako narzędzie manipulacji. Miała 23 lata. Wierzyła w miłość, dobro i przebaczenie, ale w Knutby wiara stała się bronią. Daniel Linde, który przeżył, opuścił wspólnotę. Dziś prowadzi swoją firmę IT i jak wynika z dostępnych informacji, nadal jest w tym samym związku małżeńskim. Ponadto musimy też powiedzieć kilka słów o Helge Fossmo. Zanim świat usłyszał jego nazwisko, był nikomu nieznanym, ambitnym młodym mężczyzną z północnej Szwecji. Urodził się w 1972 roku w miejscowości Storfors. Dorastał w konserwatywnej religijnej rodzinie, w której Biblia była jedyną książką, jaką czytało się wieczorami przy stole. Już jako nastolatek mówił, że chce służyć Bogu, ale dla Helge wiara nigdy nie była spokojna ani pokorna. Była intensywna, pełna potrzeby, uznania i kontroli. Marzył o tym, by stać się kimś wyjątkowym, kimś, przez kogo przemawia sam Bóg. Na początku lat 90. rozpoczął pracę jako nauczyciel religii, a później został pomocnikiem pastora w lokalnej wspólnocie zielonoświątkowców. Był błyskotliwy, elokwentny i niezwykle przekonujący. Z łatwością zdobywał zaufanie ludzi, szczególnie kobiet, które widziały w nim duchowego przewodnika. W wieku 20 kilku lat poznał Helen, cichą, wrażliwą dziewczynę, z którą szybko się ożenił. Wkrótce zostali rodzicami trojga dzieci. Na zewnątrz wyglądali jak wzór chrześcijańskiej rodziny, modlitwa przed każdym posiłkiem, wspólne nabożeństwa oraz praca dla Kościoła. W tym czasie Helge zaczynał głosić kazania, które brzmiały coraz bardziej charyzmatycznie i niepokojąco. Coraz częściej mówił o boskich znakach, które miały kierować jego życiem. Twierdził, że ma sny i wizje, że Bóg przemawia do niego bezpośrednio. Niektórzy wierni widzieli w nim objawienie, inni ostrzegali, że coś jest z nim nie tak, ale nikt nie odważył się sprzeciwić, gdy w 1997 roku Helge przeniósł się z rodziną do Knutby, by pomóc prowadzić tamtejszy zbór. To właśnie tam poznał Ousę, charyzmatyczną pastorkę, która wkrótce została okrzyknięta oblubienicą Chrystusa. Ich relacja stała się mieszanką duchowej fascynacji, emocjonalnej zależności i wzajemnego uzależnienia. Helge widział w niej prorokinię, a ona w nim swojego duchowego rycerza. To spotkanie zmieniło wszystko. Z idealnego, młodego kaznodziei Helge stał się kimś innym. Mężczyzną, który uwierzył, że może decydować o życiu i śmierci w imię Boga. Z czasem zaczął głosić własne kazania o czystości przez seks, o miłosierdziu przez cierpienie i o tym, że Bóg wybiera swoich ulubieńców, by nieśli Jego wolę na ziemi. Nie był już zwykłym pastorem. W jego oczach był narzędziem Boga, a w rzeczywistości okazało się, że był narzędziem zła. Po aresztowaniu Helge Fossmo oczy całej Szwecji zwróciły się na kobietę, która przez lata była duchowym centrum wspólnoty w Knutby, Ousę Waldo. Dla jednych była świętą, dla innych uosobieniem szaleństwa i pychy. Wierni nazywali ją oblubienicą Chrystusa. To wokół niej powstała sekta. To ona miała kontakt z Bogiem, a Helge był jej duchowym rycerzem, który miał ją chronić przed złem. Jej słowa były prawem, a jej gest objawieniem. Ousa pochodziła z religijnej rodziny z Uppsali. Była córką pastora i już w młodości przejawiała silne poczucie misji. Marzyła o tym, by służyć Bogu całym sercem, ale z czasem jej wiara przerodziła się w potrzebę czci. Była charyzmatyczna, emocjonalna i nieprzewidywalna. Jej kazania poruszały ludzi do łez, ale w prywatnych rozmowach potrafiła być zimna, wyniosła, wręcz okrutna.
To ona założyła zbór w Knutby na początku lat 90., przyciągając młodych wiernych, poszukujących wspólnoty i sensu. Była piękna, pełna pasji i głęboko przekonana, że Bóg przemawia przez nią. Niektórzy mówili, że miała wielki dar, inni, że po prostu wiedziała, jak patrzeć ludziom w oczy. Kiedy Helge pojawił się w Knutby, szybko stał się jej ulubieńcem. Między nimi narodziła się szczególna więź, duchowa, emocjonalna, a z czasem także fizyczna. Helge widział w niej natchnienie i autorytet. Åsa w nim narzędzie swojej mocy. Ich relacja była pełna napięcia i granic, które nieustannie przesuwali. To ona zaczęła głosić, że Bóg objawił jej prawdę, że została wybrana na oblubienicę Chrystusa, że Jezus wkrótce powróci, a ona stanie u Jego boku. Wspólnota przyjęła to bez sprzeciwu, bo w Knutby sprzeciw oznaczał grzech. Za zamkniętymi drzwiami tej wspólnoty panował strach. Åsa Waldo decydowała o wszystkim. Kto z kim może się spotykać, kto ma się rozwieść, a kto złożyć ofiarę Bogu w postaci celibatu. Kobiety miały jej służyć i spowiadać się z najdrobniejszych myśli. Mężczyźni mieli ją chronić i czcić. Kary za nieposłuszeństwo były dotkliwe. Milczenie, chłód, publiczne upokorzenie. Byli wierni opowiadali później, że Åsa potrafiła przez tygodnie ignorować człowieka, nie odzywając się do niego ani słowem. Innym wymierzała fizyczne kary, policzki, kopnięcia, popychanie. Robiła to z uśmiechem, mówiąc, że Bóg karze przez jej ręce. Jednocześnie potrafiła być czuła, matczyna. Płakała z wiernymi, obejmowała ich, modliła się z nimi przez całą noc. Ta mieszanka miłości i przemocy uzależniała. Nikt nie wiedział, kim będzie Åsa danego dnia – aniołem czy katem. Po morderstwie w 2004 roku sekta zaczęła się rozpadać. Śmierć Aleksandry i aresztowanie Helge były ciosem w fundamenty wspólnoty. Ale Åsa nie zrezygnowała z przywództwa. Utrzymywała, że Helge został skuszony przez diabła, a ona nadal jest oblubienicą Chrystusa, czystą w oczach Boga. Niektórzy wierni odeszli, inni zostali przekonani, że to tylko próba wiary. Przez następne lata w Knutby wciąż odbywały się nabożeństwa, spotkania modlitewne i rytuały oczyszczania. Wierni śpiewali pieśni o miłości Chrystusa, a Åsa mówiła o końcu świata i o tym, że tylko ona i jej wspólnota zostaną zbawieni. W 2016 roku, po długim dochodzeniu i licznych zeznaniach byłych członków, Åsa została aresztowana i oskarżona o znęcanie się psychiczne, przemoc i wykorzystywanie wiernych. Śledztwo ujawniło, że przez ponad dekadę stosowała brutalne metody kontroli, od izolacji po wymuszenia posłuszeństwa w imię Boga. Byli członkowie mówili o biciu, przymusowych pocałunkach i upokarzających rytuałach, które miały oczyścić ich duszę z grzechu. W 2021 roku sąd w Uppsali uznał ją winną wielokrotnego znęcania się nad byłymi członkami wspólnoty. Została skazana na 1,5 roku więzienia. Nie za morderstwo, za terror psychiczny, który przez lata niszczył ludzi w imię świętej miłości. Podczas procesu sędzia powiedział: pani Waldo stworzyła świat, w którym Bóg był pretekstem do całkowitej dominacji nad drugim człowiekiem. To zdanie przeszło do historii szwedzkiego sądownictwa. Po odbyciu kary Åsa Waldo zniknęła z życia publicznego. Zamieszkała w środkowej Szwecji, w małym domku w pobliżu lasu. Nie udziela wywiadów, nie komentuje przeszłości. Według byłych członków sekty wciąż utrzymuje kontakt z kilkoma dawnymi wiernymi. Spotykają się potajemnie na modlitwach. Mówi o sobie tak jak dawniej: jestem oblubienicą Chrystusa. Tyle, że dziś nie ma już tłumu, który klęczy u jej stóp. Jest tylko cisza i echo słów, które przez lata niszczyły ludzi w imię Boga. Na końcu tej historii pozostają słowa. Proste wiadomości tekstowe, krótkie, urywane, pełne nakazów. To właśnie one stały się narzędziem zbrodni. Nie było w nich grzmotu z nieba ani boskiego głosu.
Był tylko pastor, który z premedytacją podszywał się pod Boga, wysyłając kolejne wiadomości tekstowe do kobiety, którą wcześniej złamał psychicznie. Zaprogramował ją jak marionetkę, słowo po słowie, wiara po wierze, aż przestała rozróżniać, gdzie kończy się głos Stwórcy, a zaczyna głos człowieka. Pierwsza musi zginąć, druga możesz z miłości. Tymi słowami Helge Fossmo wysłał Sarę Svensson w noc, z której nie było już powrotu. Wierzyła, że działa z polecenia Boga. W rzeczywistości wykonała rozkaz człowieka, który zniszczył jej życie i wiarę w cokolwiek. SMS-y, które miały być modlitwą, okazały się dowodem zbrodni, czarną kroniką manipulacji i przestrogą dla tych, którzy oddają swoje sumienie w cudze ręce. Knutby, mała miejscowość w sercu Szwecji, nie różniła się niczym od setek innych spokojnych osad. A jednak to właśnie tam wiara, miłość i zaufanie zmieniły się w śmierć. Sara, dziewczyna, która chciała tylko przebaczenia. Helge, pastor, który chciał być Bogiem. I Ousa, kobieta, która uwierzyła, że jest oblubienicą Chrystusa. Ale także i Aleksandra, młoda, niewinna ofiara, która zapłaciła najwyższą cenę. Ta historia nie jest tylko o zbrodni. To opowieść o granicy między wiarą a uległością, między duchowością a kontrolą. O tym, jak łatwo można zawłaszczyć czyjeś sumienie, jeśli najpierw odbierze się mu poczucie własnej wartości. Bo nie ma nic bardziej niebezpiecznego niż człowiek, który wierzy, że zna wolę Boga i zaczyna mówić w Jego imieniu. Jeśli w swoim otoczeniu widzisz kogoś, kto z dnia na dzień gaśnie, kto boi się mówić, kto ciągle prosi o zgodę, kto tłumaczy cudze wybuchy słowami, on po prostu taki jest. Zatrzymaj się. Jeśli zauważysz, że ktoś żyje w cieniu innej osoby, że nie podejmuje decyzji sam, że jego świat kurczy się do granic jednego domu, jednego autorytetu, jednej relacji, nie odwracaj wzroku. Nie musisz od razu wiedzieć, co zrobić. Czasem wystarczy tylko jedno pytanie: czy wszystko w porządku? Czasem jedno zdanie wypowiedziane z troską potrafi otworzyć drzwi, za którymi ktoś od dawna żyje w strachu. Manipulacja nie zawsze wygląda jak sekta. Czasem to tylko relacja, w której jedna osoba powoli przejmuje kontrolę nad drugą, krok po kroku, dzień po dniu. A ofiara nawet nie zauważa, kiedy przestaje należeć do siebie samego. Nie bądź obojętny. Czasami twoja reakcja może być dla kogoś początkiem wolności. Dziękuję, że wysłuchaliście tej historii do końca. Niech przypomina nam wszystkim, jak cienka bywa granica między wiarą a uległością, między miłością a kontrolą. Dziękuję, że byliście ze mną do końca tej historii. Jeśli chcecie wspierać powstawanie kolejnych odcinków, możecie postawić mi kawę lub zostać patronem kanału, do czego serdecznie zapraszam. Linki znajdziecie w opisie pod filmem. Zasubskrybujcie kanał, by nie przegapić nowych historii i pamiętajcie, wszystko jest w naszych rękach. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Kryminalnych Opowieści.